Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie ze Zgorzelca, czyli z początku startu mojego trzeciego dnia na szlaku od Ranysa. Dzień drugi dość mocno dał mi się we znaki. 144 km, 1330 metrów sumy podjazdów. Na szczęście regeneracja przebiegła nad wyraz pomyślnie. Po dość obfitym śniadaniu i porannym rozruszaniu się, chyba mogę powiedzieć, że pomysł przejechania dzisiaj blisko 200 km po tak zwanym równym nie wydaje się aż tak bardzo kuriozalny, jak wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka. Cel na dzisiaj to Frankfurt nad Odrą, więc według zaplanowanej trasy jest to ni mniej, ni więcej, tylko 194 km, a to tak zwane równe jest trochę iluzoryczne, albowiem suma podjazdów na dzisiaj to 660 metrów, ale zjazdu jest więcej, bo 820 metrów. Oczywiście jest to suma mikrohopek w porównaniu z poprzednimi dwoma górskimi dniami, ale na tym dystansie i tak to zapewne poczuję pod koniec dnia. No dobra, wystarczy tych liczb i spekulacji, bo w powolnym, spacerowym tempie dotarliśmy właśnie do mostu staromiejskiego, łączącego Zgorzelec i Görlitz, odbudowanego w 2004 roku, co było bardzo symbolicznym momentem w historii miasta, gdyż tak naprawdę po kilku dekadach po II wojnie światowej jedno miasto w dwóch krajach odzyskało połączenie dwóch brzegów Nysy w najbardziej historycznym miejscu. A że Zgorzelec alias Görlitz to miasto na wskroś historyczne, to chyba nie trzeba zbytnio nikogo przekonywać. Najstarsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1071 roku, kiedy to pojawia się ona w dokumentach jako Villa Gorelis. Położenie na skrzyżowaniu ważnych europejskich szlaków handlowych, Via Regia i drogi solnej sprawiło, że już w średniowieczu miasto stało się jednym z głównych ośrodków handlowych regionu. W XIV wieku Görlitz, Zgorzelec, był współzałożycielem Związku 6 Miast Łużyckich, a w XVI wieku należał do najbogatszych i największych miast korony czeskiej, słynąc z produkcji sukna i piwa. Ogólnie rzecz biorąc, Zgorzelec po obydwu stronach Nysy to ciekawy temat na zupełnie osobne zwiedzanie. Ja czuję, że śniadanie już się troszeczkę uleżało i można by pokręcić porządnie, ale widzę w wielu miejscach niestety jakieś roboty drogowe. W końcu udaje mi się wydostać z labiryntu Starego Miasta i minąwszy jeszcze jeden remont na obrzeżach Görlitz, w końcu wyjeżdżam na zielony, jakby to powiedział poeta, przestwór oceanu. Czy jakoś tak. W każdym bądź razie jest godzina nieco po 9, a ja na wskutek spacerów po niezwykle atrakcyjnej starówce jestem w okolicach 10 kilometra dzisiejszej trasy. Ale za to pełen energii i optymizmu i w pełni zadowolony z bardzo dobrej dzisiaj pogody. Rynek w Rotenburgu wygląda na tyle sielsko i malowniczo, że przez chwilę zastanawiam się, czy nie wypróbować czegoś z miejscowej gastronomii. Jednakże w końcu presja czasu wygrywa i zmusza mnie do opuszczenia tego na pierwszy rzut oka bardzo sympatycznego miasteczka. Za Rotenburgiem zaczyna się pewnego rodzaju zabawa, która, czego jeszcze nie wiem, po dłuższym czasie stanie się delikatnie mówiąc lekko irytująca. A mianowicie, gdybyście zachodzili w głowę, skąd na tym płaskim wzięło się ponad 600 metrów podjazdów, to otóż stąd, że Odra Nysa jest poprowadzona w tej części tak specyficznie, że po prostu wiele razy zjeżdżamy z nadrzecznej skarpy i za chwilę wiele razy
wjeżdżamy na nią. No ale z drugiej strony jest to jakieś urozmaicenie, bo jeszcze w tym momencie również nie wiem, ani nie przeczuwam, że za urozmaiceniami krajobrazu jeszcze dzisiaj zatęsknię. Dwie rzeczy dzisiaj szybko mijają. I czas, i kilometry. O godzinie 13 wjeżdżam do Bad Muskau, a więc już ponad 70 km trasy za nami. Widok na drugi brzeg, na bazar w Łęknicy, nie zachęca do tymczasowego przekraczania granicy, tym bardziej, że po tej stronie jest co robić. A pod tym lakonicznym stwierdzeniem kryje się zespół pałacowo-ogrodowy w Bad Muskau, czyli Murzakowie. Jest to największy park w stylu angielskim w Europie Środkowej i jeden z nielicznych, który rozciąga się na 2 państwa. Od 2004 roku wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W samym środku parku znajduje się odrestaurowana perełka architektury renesansowej, czyli Nowy Zamek. Spalony pod koniec II wojny światowej i zrekonstruowany w latach 1991-2013 wraz z renowacją całego otoczenia parku oraz również starego zamku. Cały zespół to dzieło życia ekscentrycznego księcia Hermana von Pücklera, marzyciela, podróżnika i ogrodnika artysty. Przez 30 lat tworzył tutaj park jak żywy obraz z mostkami, romantycznymi ruinami i ukrytymi widokami. Bardzo fajne miejsce i ponad 800 hektarów powierzchni parku powoduje, że szturmujące go tłumy w samych ogrodach, jakby to powiedzieć, rozrzedzają się nieco, czego nie można powiedzieć już o samych zabudowaniach nowego zamku. Tutaj jest już dość gęsto. Najlepszym rozwiązaniem, żeby to wszystko zwiedzić w sposób wyczerpujący, byłby chyba jakiś gdzieś nocleg w pobliżu. Jeżeli miałbym jechać jeszcze raz szlakiem od Ranysa, to pewnie tak to bym sobie zaplanował. Ale teraz jadę pierwszy raz. I tak to sobie zaplanowałem, żeby tego trzeciego dnia zobaczyć jak najwięcej, a to oznacza m.in. pokonanie następnego dużego obszaru ze słabo zaludnionymi terenami. Oczywiście ma to swoje zalety, przede wszystkim relaksacyjne, ale musimy na pewno pamiętać o zaopatrzeniu, gdyż następnym miasteczkiem, w którym będziemy mogli znaleźć sklep, będzie Forst za jakieś około 30 km. Ale teraz już możemy się zanurzyć w spokoju łąk nad Nysą, gdzie jedynym wybijającym dźwiękiem z tej błogości będzie takie pach, 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 pach. Na odwodnieniu lub dylatacji, nie wiem jak to nazwać, co to jest dokładnie, na asfalcie wału przeciwpowodziowego. Właściwie nie zjeżdżam do samego Forst. Na szczęście zapasy wiozę spore, a to co widać z nadrzecznego szlaku szczególnie jakoś tak zachęca mnie do wjeżdżania w miasto. Dziwny troszkę klimat uzupełniają ruiny, czy też raczej pozostałości mostów sprzed II wojny światowej. No ale nic to, nawierzchnia oprócz tego pach jest wręcz idealna, troszkę wieje z zachodu, więc tak mówiąc żeglarsko, halsując, zmieniając kierunek zachód-południe, trochę się czuję jakbym robił interwały. Troszkę pod wiatr, troszkę wiatr z boku. Jest trochę po 15 i trochę po 100 kilometrze, więc przydałoby się, prawdę mówiąc, troszeczkę już przyspieszyć. No, przyznam, że trochę już te kilometry do Guben odliczałem. Po poprzednim dniu ze swoimi 144 kilometrami trasy, z czego sporo po górach, trochę już zacząłem to odczuwać. Z jednej strony zacząłem się zastanawiać, czy może lepiej byłoby tę część trasy podzielić nieco na przykład na mniejsze fragmenty, ale z drugiej strony też oprócz Murzakowa
nie ma tutaj jakichś takich większych punktów zaczepienia, jeśli chodzi o zwiedzanie. Sama jazda jest fajna i można czerpać satysfakcję z tego, jak kalejdoskop krajobrazów przelatuje przed oczami, więc te 200 km na raz ma swoje zalety. W niektórych relacjach na YouTubie słyszałem, że ta środkowa część jest nieco nudna. No więc właśnie dla mnie naraz chyba nudna nie jest, ale na pewno jest specyficzna, taka relaksacyjno-wyciszająca. Jeżeli ktoś przede wszystkim poszukuje na rowerze takiej troszkę ucieczki od cywilizacji, uspokojenia myśli i tym podobnych rzeczy, to ten rejon może być bardzo dobrym wyborem. Swoją drogą, to co mnie zaskoczyło najbardziej to, że jest to oczywiście bardzo subiektywnie rzecz biorąc mało nadrzeczna część szlaku, w sensie takim, do którego jestem przyzwyczajony z rejonów Dolnej Odry. Ale pomału. Do tych różnic jeszcze dojdziemy w kolejnych odcinkach. A właściwie to raczej dojedziemy. Wyciszanie i relaksacja to jedno, a Guben i Gubin okazuje się być całkiem żywym miastem i do tego chyba takim zaraz po dużo większym Zgorzelcu, harmonijnym, jeśli chodzi o polski i niemiecki brzeg. Trochę tutaj też trzeba przejechać tak na czuja na azymut, bo na tym odcinku trochę się oznaczenia chyba pogubiły, albo to moje zmęczenie już daje o sobie troszkę znać. A propos zmęczenia, coś mi tu trochę za dużo wychodzi. Na liczniku 148,5 km, a na drogowskazie do Frankfurtu pozostało jeszcze 51 km. Jest godzina 18 i jak tak przeglądam dostępne opcje gastronomiczne u celu, no to mi wychodzi na to, że raczej większość jest czynna do 21. No chyba, żebym jeszcze miał siłę do Słubic podskoczyć, tylko że od hotelu mam jakieś 3 km, więc tak na piechotę to kiepsko już, a rowerem, no nie chcę powiedzieć, że nie będę mógł patrzeć na rower wieczorem, ale sytuacja jest skomplikowana. Ale po małym przeszukaniu map szczęśliwie okazuje się, że jest kebab pod samym hotelem i to czynny do godziny 22. Więc może nie daje mi to jakiejś mega przewagi czasowej, ale z googlowych zdjęć wynika, że to i dobrze oceniany lokal, i do tego spory, z sporymi lodówkami, ze sporą ilością napojów rozmaitych, które się zaopatrzę i nie będę musiał szukać dodatkowo stacji benzynowej. No ale, bo zawsze jest jakieś ale. W jakieś 2 godziny jestem w stanie przejechać jakieś 40 km, niewiele więcej, więc muszę sobie chyba odrobinę tę drogę skrócić. O 19 ląduję na kostce przed mostem na kanale Odra-Szprewa, tuż przed Eisenhüttenstadt. Miastem pod pewnymi względami wyjątkowym. Powstało ono w latach 50. XX wieku jako pierwsze w pełni zaprojektowane miasto socjalistyczne w NRD, pierwotnie nosząc nazwę Stalinstadt. Jego historia i układ urbanistyczny są ściśle związane z powstaniem Wielkiej Huty Żelaza. Dzisiaj może być na pewno godne polecenia pasjonatom architektury historii dwudziestowiecznej, bo oprócz układu urbanistycznego i architektury socrealizmu mamy tutaj również takie perełki jak na przykład Muzeum Utopii. Dlatego ja przemykam samym skrajem miasta, a właściwie chyba jego przedsocjalistyczną częścią tuż nad kanałem. A samo Eisenhüttenstadt wygląda jakby już troszkę spało, co w połączeniu z tym, że nawierzchnia mi czasowo nie sprzyja, powoduje, że chyba jakoś nie mogę tego miejsca obdarzyć szczególnie ciepłym uczuciem. Zastanawiam się tylko w takim razie, na co napotkam po drodze, gdyż albowiem w mojej głowie kiełkuje bardzo sprytny plan, który opiera się na tym, że wierzę w to, że drogi rowerowe, które widzę na mapie, są w bardzo dobrym stanie. A dlaczego? Albowiem Odra od Eisenhüttenstadt do Frankfurtu przybiera postać takiego łuku wygiętego na wschód, a wraz z nią biegnie nasz szlak, czyli D12 i wygląda na to, że jakichś spektakularnych atrakcji to tam po drodze nie ma. Natomiast cięciwą tego łuku jest droga lokalna, wyprowadzająca na Bundesstraße 112, gdzie według map CZ wiedzie droga dla rowerów. Długość trasy po łuku, czyli szlakiem,
od Ranysa to 23 km, natomiast po Cięciwie to 15 km, a od miejsca, gdzie owe drogi się spotykają, do hotelu B&B we Frankfurcie jest jeszcze kilometrów 11. Tak więc biorąc pod uwagę, że jest 19:05, a mi się marzy jeszcze prysznic przed kolacją, to 26 km kontra 34 km, no to spora różnica jest, która może zrujnować moje ambitne plany, a ponieważ sam szlak na tym odcinku oferuje z jedną wieś do przejechania, i to by było na tyle, jeśli chodzi o atrakcje, no to chyba nie mam wyboru. Muszę sprawdzić, na ile mój sprytny plan jest sprytny. No i okazuje się, że mapy nie kłamią. Jest DDR-ka w bardzo dobrym stanie, jest płasko, mijam Vogelsang, Zietendorf, Wiesenau i wygląda na to, że rzeczywiście to był bardzo dobry pomysł. No chyba, że po drodze nad rzeką w Aurit na szlaku ominęły mnie jakieś zjawiskowe krajobrazy. Ale jakoś tak, no nie wydaje mi się. No dobrze to poszło. W 50 minut udało się pokonać 17 km i dojechać do miejsca, w którym spotykam się z powrotem ze szlakiem od Ranysa. Jest 19:55, więc pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że na wjeździe do Frankfurtu albo w samym Frankfurcie nie będzie niczego, co mnie jakoś totalnie zaskoczy i spowolni czy zastopuje. Jeszcze tylko ostatni, dość spory jak na dzisiejszą płaskość podjazd. Udaje, że mnie nie zaskoczył i kwadrans po 20 Frankfurt już jest na wyciągnięcie przysłowiowej ręki. No to teraz chyba mogę już powiedzieć, że trzeciego dnia to się trochę jednak zmęczyłem. Pierwszy i drugi dzień są już na kanale. Linki do filmów z tych dni możecie znaleźć w opisie, więc jeżeli jeszcze ich nie oglądaliście, to zapraszam, gorąco zachęcam do oglądania. Zachęcam również do zasubskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A wytrwaliście przecież do końca 200-kilometrowego filmu, więc wierzę, że relacja Wam się podobała. Dajcie znać w komentarzach lub nakarmcie proszę wiecznie głodny algorytm YouTube'a lajkiem. No chyba, że tylko chcieliście się dowiedzieć, o której udało mi się dotrzeć do hotelu we Frankfurcie. Dotarłem o 20:36, więc mogę Was uspokoić. Ze wszystkim zdążyłem, nie było głodowania, a zapas napojów na następny dzień został uzupełniony. Tak więc teraz już naprawdę nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam za dzisiejszą wspólną wycieczkę i tymczasowo się pożegnać. Do następnego razu. Cześć!